dzisiaj przeglądamy dzika, jest wtorek i w czwartek jedziemy na Drift Masters do Płocka. Tak więc dosyć intensywny czas przed nami. Dziku dostał trochę porozrabiał w pszczółkach. Ogólnie cały przód mam do wymiany. Chodzi o laminaty głównie. Tutaj Kuba instaluje nowy błotnik. Mogę wam pokazać, jak wygląda stary błotnik. Po spotkaniu z Marcinem Witchenem i Pawłem Korpolińskim trochę się połamał. Grilla nie mam, grill muszę kupić. Zderzak też dostał, ostro wpierdziel. Ale mam nowy od Mikinka projekt, dlatego to na szczęście nie problem. Dzik na Płock będzie równie ładny jak zawsze. A pokażę wam stary teraz. Do tego wszystkiego na Płocku jest to runda na stadionie i na pewno nie będzie cyrkulacji powietrza na torze. Dlatego właśnie robimy chłodnicę paliwa i zakładam wentylator do środka, zrobimy go na firewallu. Mam już tutaj przygotowany element z firewalla. Wentylator od firmy FMIG dostaliśmy. I co, zamontuję go tutaj w kabinie na firewallu, dzięki czemu będę miał cyrkulację powietrza w środku w kabinie, bo teraz na pszczółkach był turbo ukrop i w środku normalnie było jak w saunie, zero przewiewu. Zabieramy się do roboty i będziemy jechać na Płock. Dodatkowo mamy dla was konkurs. Jak chcecie wygrać bilet na zawody Drift Masters, które będą w Toruniu prawie że za miesiąc, wbijajcie w opis, tam są pytania dla was. Ten, kto zostanie wylosowany i wygra, dowie się o tym na Facebooku na live, dlatego sprawdzajcie. Będzie co oglądać, bo runda będzie na stadionie żużlowym i specjalnie wyleją na tą rundę asfalt. My robimy dalej. Jest wiatraczek w kabinie, montujemy go teraz na firewall i co? I będzie w końcu przeciąg. Wiatrak zamontowany. Pokażemy wam, jak wygląda w środku wiatraczek. Na szczęście, jak zawsze, mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby odpocząć wyspać się, przygotować samochód zawczasu i go przetestować. Drifting i przygotowania do motorsportu to jest piękna sprawa. Dopakowujemy właśnie ostatnie koła. Biorę też koła na zapas naprzód w razie W, awarii, lepiej mieć. Ogólnie jesteśmy zapakowani jak grupa cygańska ekipa, ale nie przekraczamy DMC, więc jest spoko, ale będzie ogień. Jedziemy do Płocka zmierzyć się z najlepszą czołówką europejską. Nie ukrywam, że to będzie dobry fan i na pewno niemałe wyzwanie. Tym bardziej, że wszystkie auta, które tam będą, to są same naprawdę mega fury, które jeżdżą, są mega atrakcyjne, mają strasznie dużo koni i nie będę ukrywał, ale na tą chwilę mam chyba tam najsłabszy sprzęt, ale wcale się tym nie zrażam. Trasa jest techniczna i mam nadzieję, że będę w stanie po prostu nadgonić umiejętnościami i pokleić dobre pary z takimi gościami, którymi jeszcze nie jeździłem, a są kozakami, więc mega spoko. I to mnie najbardziej jara ogólnie. Możliwość pojeżdżenia z najlepszymi. Fajny temat. It was at this moment that he knew. He fucked up. Czekaj! Gdzie stajemy? Bo ty wiesz gdzie? Coś? Nic nie wiesz, nie? Nie mam pojęcia. Pan Balon się zmęczył. Cześć! Słuchaj, skargi są, że za mało za YouTube'a płacisz i Kuba nie może skończyć E46. No i co z tym robimy? Kto się tak skarży? Który to? Skarży? No tam poszedł, Tam poszedł, tak. Odleciała nam skarpeta, tak zwany dead cat, który osłania mikrofon od wiatru, dlatego możecie słyszeć teraz trochę szumów. Zamówiliśmy natomiast już nową, miejmy nadzieję, że przyjdzie do rozpoczęcia zawodów i będziecie mieli wtedy content z dobrym dźwiękiem. Aktualnie jesteśmy już w Płocku. Kuba właśnie ściąga dzika, Paweł poszedł zrobić zdjęcia, żeby na live wyświetlała się jego fota, a nie człowiek kask. Podejdziemy zaraz do niego i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Cześć, witam. Jona. Jeszcze raz.
Koniec. Every track in the world looks bigger, I think, in video. Hey, what's up, How are you, man? James? All good? How are you, man? Yeah, good. Good weekend last weekend. Very happy, man. Yeah, we're happy as well. Feel like you're one of us, and when you win, we all win. Awesome, man. Thank you very much for the support. You guys excited? Yeah, very excited because it's first time in Płock. Yeah, a lot of drivers this weekend and a lot of Really competition. good competition. Dostałem wlepeczki na drzwi, blenda na szybę, naklejki sponsorów na dzika i jakieś tam gratisy jeszcze. Zestaw małego driftera. Briefing i po briefingu. Idziemy teraz przejść się po torze i zobaczyć, gdzie są zony i jaką linią trzeba jeździć. Ogólnie to się wydaje dużo mniejszy niż myślałem, że będzie. Jak się miejscówka podoba? Spoko. Dupy nie rywa, ale jest okej. Myślisz, że Paweł wyjaśni? Zobaczymy, się okaże. Ja myślę, że wyjaśni, ale co, to już się okaże. No, podzielam zdanie Nixona. Na to, żeby sam nie zamówić szamę jakąś. Ja bym był za tym bardzo. Mateusz, chciałbyś pewnie zamówić kebaba. Tak, marzę o tym od rana. Siadamy, odpalamy, światełka. Właśnie zaczynamy robić badanie techniczne, aby zobaczyć, czy dzik poda na Drift Masters. Otwieramy klapy. A tamten jest otwierany.
jest w sumie godzina 17, o 13 są treningi i miałem właśnie aktualnie swoje 2 pierwsze przejazdy. Dobrze było, nie, jestem zadowolony. Pierwszy raz jeżdżę na tym obiekcie i miałem trochę małe takie, wiecie, nie wiedziałem czego się spodziewać. Pierwszy przejazd lekko asekuracyjny, w drugim się już lekko odpaliłem, jestem zadowolony, bo zaliczyłem każdą zonę i nie było za dużo schamowywania się na ręcznym, starałem się jechać jak najbardziej na gazie. Krótko mówiąc, jestem zadowolony. Jak na drugi przejazd, myślę, że jest spoko. Kończymy dzisiejszy dzień treningów. Były to luźne treningi bez żadnych oceniań, tylko żeby się wiedzieć w tor. Jestem zadowolony, w sumie nie było dużo jazdy, bo zrobiłem tylko 6 przejazdów, ale ogólnie jestem zadowolony, ponieważ ani nie urwałem zderzaka, ani nie mam żadnej obcierki, tylko miałem jedną dobrą przekładkę z takim Duńczykiem, ale auto jest ogólnie całe. Zaliczam zony. Trasa myślałem, że będzie jakby cięższa, jest dla mnie łatwiejsza, tak więc ogólnie czuję się z nią dobrze. Zrobimy sobie teraz małą analizę w hotelu i jutro kwalifikacje jedziemy. Jestem właśnie po pierwszych treningach, zrobiłem 1,5 przejazdu. Miałem parkę z Adamem Zalewskim. Pierwszy przejazd ja goniłem i w sumie jestem zadowolony z tego przejazdu, bo w sumie jakoś się nie napalałem za bardzo, a wyszło dosyć dobrze. W drugim przejeździe niestety Adasiowi padły 2 półosie i co, zrobiłem w sumie pół przejazdu. Wiem, że mam jeszcze jeden trening, gdzie pewnie zrobię 2 przejazdy, nie więcej i później jadę kwali. Pokażę wam jak wygląda park, tutaj maszyn. Jesteśmy w cieniu. Mamy taką strefę chillu, są oponki, jest dziku. Jest ekipa! I sobie chillujemy, czekamy na kolejne przejazdy, krótko mówiąc. Spytamy jeszcze Mateusza, jak się sprawuje dzik. Mateusz, jak się sprawuje dzik? Bardzo dobrze. Działa. Jest picobello. A to jest bardzo dobra informacja, bo mogę się skupić na jeździe, a nie na ogarnianiu fury. Jedziemy z Kubą na start, przygotować auto dla Pawła, żeby już czekało na niego. Teraz możemy odpowiedzieć wam na pytanie, czy Kuba jeździł kiedyś dzikiem. No pewnie. Wiele razy. I to nie tylko odprowadzał auto na start, ale również opalał w Czechach na Drift Open. Dotarliśmy do kolejki. Zostawiamy dzika w bezpiecznym miejscu
Idziemy na park maszyn. Po drodze możemy wam opowiedzieć kilka rzeczy na przykład o zawodnikach, jakimi furami sobie śmigają. Tak jak tutaj widzicie, stoi fura Bartka Stolarskiego. Bartek ma LS-a, motor dokoksowany, grubo, odprężony, zalany alkoholem, mieszanką alkoholu. A samochód ma gdzieś pewnie w granicach 1000 koni i 1400-300 N. Jest potężnym samochodem, robi robotę, fabryka dymu. Możecie sobie go obczaić. Tutaj mamy Toyotę Suprę z JZ-em. Jakiś zawodnik Pisani. Nie wiem w ogóle co to jest za flaga. Pierwszy raz w życiu widzę taką flagę. Jeśli ktoś się orientuje, to może nam odpowiedzieć, co to jest za kraj dziwny. Supra też zrobiona na propsie. Zajebista robota, też jeździ na alkoholu. Tutaj zobaczcie, jak widzicie takie wlepy, to znaczy, że wszyscy śmigają na alkoholu. Jak jest E85 wklejone. Obczajcie sobie też heble. Też ma zaciski Millwooda, tak jak ja. Lecimy dalej. Tutaj macie dwa auta, które bardzo dobrze znacie, Romanowskiego i Chybkiego. Po prawej stronie E30. Tutaj Chybki ma zamontowanego LSX-a. Jest to kolejny silnik z rodziny LS-ów, ale dokoksowany porządnie. Balbina, jak widzieliście, ma 7,4 litra pojemności, jest jeszcze wystrojona i zrobiona na ITB, na dolocie. To jest też ciekawe. Jest z nami też Kajetan Rutyna, swoją 190 Mercedesem pięknym, a już jest odbudowany i zbudowany prawdopodobnie na nowo, bo w zeszłym roku niestety zaliczył mega dzwona właśnie tutaj na Płocku, więc duży szacun za to, że po prostu jeździ tutaj kolejny rok. Kolejne zawody jest z nami. Obczajcie sobie teraz jego furę. Drift Masters to oczywiście jest liga europejska, dlatego jak widzicie dookoła jest tu pełno zawodników z Europy. To jest czołówka czołówki, najlepsi z najlepszych. Chłopaki, jak widzicie, też ustawiają właśnie geometrię. To jest tak zwana geometria w boju. Geometria w boju, co ja powiedziałem? Stuknij się w łeb. Nie, ustawiali geometrię, ale nie w boju. Ogólnie do tego używa się maszyna, to jest stara technika, którą używa się na zawodach. To jest lineczki sobie rozciągasz, samochód stoi na tackach, na których sobie jeżdżą i możesz sobie tam kręcić kluczami i ustawiać wszystko, całe zawieszenie. Cześć Paweł! Siema. Jak ci się jeździ? Dobrze, chociaż mało, bo jakieś przystoje ciągle, ale w sumie spoko, pogoda fajna, także jest okej. No. Auto się nie psuje, więc... Jeździsz dużo w Assetto, czy jeździłeś Płock w Assetto? Wiesz co, nie, że dużo tak naprawdę, bo nie mam czasu za bardzo. Znaczy, powiedzmy raz na 2 tygodnie gdzieś tam usiądziemy w parę osób i tam sobie polatamy w sieci. Płock jeździłem, ale na zawodach mi nie poszło zbyt dobrze, także mam nadzieję, że w realu będzie lepiej. Lecę. No, Dzięki. To właśnie Paweł Trela. Kocham barbarzyńcę. To był właśnie Paweł Trela, którego nie trzeba przedstawiać, ale jak dobrze wiecie, między innymi zbudował klatkę do auta Kuby. Tak, to był twórca mojej klatki. Tutaj znaleźliśmy fajny team, nie wiem skąd oni są, a są z Norwegii. Mają dwie BMW E46, jedną w coupe, jedną w sedanie. Sedan ma LS-a pod maską, a kupeta ma JZ-a, więc wyglądają naprawdę pro. IRP. Tu jest wiatraków, obczaj to. Zobaczcie, to jest wiatraków małych. Tu, z tej strony. Widzisz? 2, 4, 6, 7. Ile ich jest? Chyba 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, 6. 6 małych wiatraków. Szok.
Jak myślicie, 6 małych wiatraków to jest lepsza opcja niż 2 duże, czy nie? Piszcie w komentarzach. Za moimi plecami tutaj mamy całą rodzinę Shanahanów. Są z Irlandii, jak James Dean. Fury mają też przepotężne i obaj to są bracia i mają mega talent do jazdy. Możecie pewnie zobaczyć na live streamie, jak to wygląda. Młode wilki z Irlandii na pewno pokażą swój poziom na Drift Masters. Co przejaż? Wszystko klasycznie. Jak widzicie, dosyć konkretne sprzęty są tutaj na Drift Masters. Kuba tutaj obczaja sobie 4.6, wiadomo czemu, myślę, że to nie trzeba tłumaczyć. Ja jestem po 4 przejazdach, za niedługo zaczynamy kwalifikacje. Szczerze mówiąc, nie było dużo jazdy, ale czuję się jakby spoko z trasą, bardzo mi odpowiada. Lubię takie trasy. Jeszcze zderzak jest cały, z tego też się mega cieszę. Nie zrobiłem żadnej obciery. No dobra, jedynie mi chłop tutaj w przekładce uderzył przodem, ale to nie z mojej winy, więc się nie liczy, bo go ogólnie wyprzedziłem na rondzie. Bo wpadł za daleko, dobra, mówię sobie, jadę dalej. Pojechałem dalej i co? Później mnie zaczął gonić, się chyba wkurzył i mi zrobił takie małe ała. Ale to mogę wam pokazać. Tu Mateusz reperuje. Za późno i już jest prawie zrobione. Pokaż. Elegancko! Przyjdzie spray, będzie dobrze. O, tak wygląda profesjonalny film Drift Patriot. I Jesteśmy właśnie przed startem. Za chwilę zaczynają się kwalifikacje Drift Masters. Jest tu pełno aut, które czekają w kolejce na swój pierwszy przejazd kwalifikacyjny. Marko ustawia wszystkie kamerki. Trzymajcie kciuki i zobaczymy, co się stanie za chwilę. po pierwszym przejeździe kwalifikacyjnym. Niestety nie wbiła mi się truja i odprostowałem, więc będzie na pewno zero. Został mi jeszcze jeden przejazd. Mam nadzieję, że będzie punktowany.
a 77.3 Oh, he's for in the Paweł game. Grosz. He's in the game in 20th position, Paweł Grosz. No dobrze, trójka weszła i jak wracałem na dużą patelnię z powrotem, to się grubo znowu wrzuciłem i zahaczyłem zderzakiem, ale przejechałem całość. Na pewno będą punkty i to mnie najbardziej jara. Sytuacja jest taka, jeżeli wywalę dzwona, powiedzmy rozwalę przód, tył jest cały, a tylko uszkodzony, ale cały. Mateusz, mamy 10 minut ogólnie, przyjeżdża auto, stawiają nam, odpalają zegarek, jest 10 minut. Okay. Naprawą zajmuję się ja, Mateusz, Kuba, nikt inny. Nikt się nie zdrynia. Dobra. Mateusz, ty zajmujesz się w pierwszej kolejności demontażem, ja w międzyczasie... My z Pawłem w tym czasie bierzemy części, przygotowujemy Ci wszystko, że później raz, dwa, fak, wszystko wkładamy na auto. Dobrze, żebyśmy przygotowali wszystkie narzędzia, szlifierki, jakieś rzeczy takie, żeby one były... Wszystko jest przygotowane. Nabita sprężarka, także jakby tylko wjechał, jep. Zrobimy sobie jeszcze przed zawodami briefing w busie, żeby każdy wiedział, gdzie co jest. I żeby nie było zbędnego zamieszania, że nie możemy czegoś znaleźć, tak? Dokładnie. Czyli ty demontujesz, my zajmujemy się częściami i ogarniamy temat i wracam, tak? Na tor. Dobra. Tak. Dajmy radę. O, nogi. Nogi bez człowieka. No? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mechaniku, czy Tak? dzik będzie żył? On żyje zawsze. On żyje od zawsze i żyć będzie. Tylko sprawdzimy śrubki, czy się nie porozkręcały, stan oleju, zmienimy koła i może upalać. Za chwilę się zaczynają przejazdy treningowe przed Top 32. Paweł ma kilka treningów przed sobą, dzik jest przygotowany, podaje jak należy. Auto jest uzbrojone w kamery GoPro, więc będziecie mieli dużo perspektyw na to, jak jeździ Paweł. Zaczynamy główny dzień zawodów. Jest godzina 13:30, jadę na treningi w parach. Jadę swoją pierwszą parę z Dawidem Karkosikiem. Mega, jak ktoś się interesuje driftem, to na pewno wie, kim jest Dawid Karkosik. W zeszłym roku wygrał tą rundę i krótko mówiąc jest dobrym kotem, no nie ma co ukrywać. Na pewno będę jechał tą parę bez odpuszczania, bo tak naprawdę to jest taki mój mały finał. Skoro jadę z finalistą z zeszłego roku, no to trzeba jechać jak finał. Nie będę odpuszczał, teraz muszę się wjeździć w trasę w parach. Taki jest plan, jak najlepiej rozplanować przekładki, gdzie wklepywać, gdzie odpuszczać. I dobrze się bawić, to jest główny plan na dzisiaj. Ile z przejazdów będziesz miał teraz? Dwa? Po dwa, tak cały czas. Aha, po dwa. No to stanę na jakimś jedną parę tutaj, zobaczę, nagram Ci jaką linię masz, później sobie przejdę tam na trybunę z góry, ja już będę siedział na trybunie, jak coś będę pod telefonem i sobie będę spisywał. Okej, tak, jadę. Kuba na dzisiejszych zawodach obserwuje przejazdy Pawła oraz innych zawodników po to, aby wybrać jak najlepszą linię na przejazdy w Top 32. Jesteśmy właśnie na torze w Płocku. Na start podczas treningu w Top 32 podjeżdża właśnie Dawid Karkosik. Karkosik ma już bardzo duże doświadczenie i mocne, niesamowicie mocne auto Nissana Silvia S15. Siema! No i powiedz mi, z kim dzisiaj jedziesz pierwszą parę? Pierwszą parę jadę z Pawłem Trelą i coś się obawiam, że to może być pierwsza i ostatnia para. A dlaczego się obawiasz? To Paweł jest bardzo szybkim zawodnikiem, ma bardzo szybki samochód, no i bardzo dobrze jeździ. No, ale myślisz, że dasz dobrą walkę? Nie no, ja bez walki się nie poddam.
Jest niesamowicie gorąco. Po 2 przejazdach ogólnie zaczyna już mi pikać woda, że jest 110. Tak więc auto dostaje mega wpierdziel. Zresztą trochę czuć, że jest jakby mniej mocy niż zawsze. To po prostu przez temperaturę. Aktualnie czekam w kolejce za Jamesem Deanem. Obok jest Jasiu. Czekania jest mega dużo. Tak naprawdę czekasz od pół godziny do godziny, żeby wjechać na tor i zrobić 2 50-sekundowe przejazdy. Ach, no taki jest drift tak naprawdę na zawodach. Może dużo osób o tym nie wiedzieć. Ale tak to właśnie wygląda. Jestem mega spocony, w środku jest jak w saunie, pomimo że mam wentylatory, które mi tłoczą powietrze do środka. Znaczy wysysają i z zewnątrz zaciągają nowe powietrze. Mimo wszystko jest mega ukrop. I jest dobra lampa na dworze, krótko mówiąc. Właśnie nam pękł wąż od wody przy silniku od turbo. Po prostu jest ciepła, jest tak gorąco, że auto no, po prostu dostaje ostre baty, krótko mówiąc. Zmieniłem technikę jazdy, bo wrzucam dwóje teraz na tej wąskiej już części i zajebiście, bo jak go nie w parach, to mam zakres momentu po prostu od dołu i mogę się już wsuwać pod pachę, a jak jechałem na trój, to było albo kopniak i zero-jedynkowo, nie miałem w ogóle regulacji gazu. Dlatego zmieniam teraz dwóje dużo wcześniej i jest dużo lepiej. Jadę lekko na odcinie, mógłbym mieć jeszcze trochę dłuższe przełożenie, ale myślę, że i tak jest dobrze. Zapraszam na sesję autografu, bo tam właśnie widać. Siema. Ale fajna koszulka. Znajomi. Cześć. Siema. Cześć Paweł.
See you there. Looking forward to it. Słuchaj, nie po to tu stoję. Nixon też musi wyjść, tak jest. Nixon rozdaje autografy. Idzie na... Tak jest. Słuchajcie, teraz najczęściej zadawane pytanie. Kiedy nowy filmik na YouTubie? Ja będę subskrybować. My wszyscy jesteśmy subskrybentami. Czekamy. Nowy filmik będzie w niedzielę. Dzięki bardzo, a nie wiem którą. Paweł rozdał wszystkie kartki, ja podpisałem może też kilka. Było spoko, mega dużo ludzi, dużo pozytywnych emocji jak zawsze i cieszę się, że dużo osób się zjawiło, które chciało się z nami spotkać. Za chwilę jadę top 32. Ogólnie tutaj Mateusz wszystko sprawdza z furą. Mamy dużo gości, którzy kupują nasze gadżety, bardzo miło nam, bardzo fajnie. Co, chwilę się tutaj jeszcze spróbuję chillować przed przejazdem, żeby mieć czystą głowę i jedziemy pełnym piecem. Inaczej nie może być. We're back to the start line. David Karkošek goes up against Paweł Gross. This is an interesting one as well. David Karkošek finishing 4th overall in the Drift Masters Championship last year. He comes in here, I think, as the favorite. He will go up against a newcomer to the championship, but here's the thing. Last year he came 2nd place in the Polish National League. It is Paweł Gross, and we have taken a breath, and now we got to go back in again. Look at Gross, he's pushing him. Pushing Karkošek, the local favourite, Karkošek. Wow, look at this, Karkošek on the wall, but look at this from Paweł Gross. Absolutely nailing it. Karkošek right now though, the speed of this guy is insane as he comes into this slower zone. Gosh, starts to gain back some lost ground and an unbelievable transition as they stick it to the wall. Karkošek not giving an inch, but look at Gross right with him as they transition into the roundabout. Contact between both cars as they come through the roundabout, and Gross not letting Karkošek get away here. Almost straight lines, and it hits the wall almost on transition. It's absolute carnage right now in the Drift Masters European Championship as these guys are pushing to the absolute limit. Karkošek now starts to pull some ground as he gets into that last outer zone. Then Paweł Gross starts to get in, but he has lost so much ground. What an absolutely awesome first run. Yeah, and we are good to go as now Paweł Gross leads in David Karkošek for the second half of this battle, and Karkošek not giving Paweł an inch. Makes the dive on initiation, flame out of that car, but can he get back on the door? Oh, he does. Nice dive. Backs out of it though, Dave. Backs out of it massively. Yeah, Karkošek has the pace here. He's got to be very careful that he doesn't make contact as they dive into the slower section. Look at Karkošek all over the back end of that E30 BMW of Paweł Gross, and here we go. Can Karkošek make the move into the roundabout? Indeed he does, and look at this on the front brake. A little bit of separation between both, but a very calculated and technical run from Karkošek so far, not making any errors. No, Karkošek looking very clinical right now, just giving Gross the room he needs to manoeuvre that BMW E30 around this custom-built circuit now. Karkošek starts to make the kill. Can he make a big dive going into that last out zone? He can! Starts to stand on the accelerator and push that S15 on the door of Paweł Gross. You know what, that's not a bad run from either driver there, Ian. Zajebiście, stary, no zajebiście. Jaram się. Wicelider kwalifikacji zawodnik, który zajął miejsce drugie kontra Aleksander Kantorowski. I wygrywa Dawid Karkošek i on przechodzi dalej. Duże brawa dla Dawida Karkošika. Dobrze było, to najważniejsze. Jeszcze trochę dymu tu mam. Sobie wziąłem z Płocka trochę na zapas. Była dobra para. Nie, myślę, że wstydu nie było i to jest najważniejsze. Jaram się bardzo.
Dałeś. Zajebiście. Chwilę po ochłonięciu. Kończą się pary top 32. Zaraz idziemy całą ekipą pooglądać sobie, bo na pewno będzie mega show. To co widziałem, jakie były przejazdy w międzyczasie, to najlepsza ekipa po prostu z całej Europy po prostu tu wpadła i robi mega robotę. Dlatego warto wpaść to zobaczyć. No, Dzik się spisał, ja jestem zadowolony. Na spokojnie już sobie obejrzałem swój przejazd. Wiem, gdzie zrobiłem mały błąd. Rądko było dobre, podobało mi się. Dzik wraca do Gdańska cały, co mnie najbardziej cieszy. No jednak jak się jeździ na Płocku, to jest takie ryzyko, że nie wrócisz na kołach, ale udało się, też się z tego jaram. Zawody się jeszcze nie skończyły, my zostajemy do samego końca. Aktualnie leci top 16 i są Gwiezdne Wojny. Żegnamy się z Płockiem, już trochę bardziej tutaj na spokojnie. Ja wiem, że w sumie popełniłem błąd na wyjściu z wąskiej sekcji trasy, zrobiłem za późno przekładkę, dlatego Dawid mi uciekł. No niestety, trochę chyba było za mało jakby jazdy w parach, bo w sumie miałem tylko 5 przejazdów w parach i od razu później jechałem zawody. Ale to właśnie po prostu pokazuje, jak trzeba być przygotowanym Drift Masters. Musisz być po prostu kozak i napierdzielać dobrze. Nie ma treningów, trzeba dobrze upalać od początku. Same zawody po prostu to było małe mistrzostwo świata, może i nawet wielkie. Z racji tego, że było tylu topowych zawodników, poziom był tak zajebiście wysoki, że po prostu siedziałem całe 2 dni i oglądałem ich mega zajarany. Po prostu to trzeba na własne oczy zobaczyć, a finały to już w ogóle był totalny kosmos. Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny, najnowsza część, która jeszcze nie wyszła, ale wyszła wczoraj właśnie tutaj, więc to jest coś pięknego. Najwyższy poziom driftu. Myślę, że naprawdę nawet może jak ktoś dobrze rozwinie, to nawet przebije Formułę Drift, bo to jest kozak. Jak ktoś się interesuje driftem i to co widział, co tu się działo, to jest magnifik. A jak ktoś nie widział, to bardzo polecamy sprawdzić livestream z pierwszej rundy Drift Masters w Płocku 2018. Tak jest. Jo. Cieszymy się, że byliśmy częścią tej imprezy i że jeździliśmy z całą czołówką europejską. To jest duże wyróżnienie i dziękujemy za zaproszenie na tą imprezę. Na pewno tu wrócimy. Pozdro. Mamy koniec odcinka. A jeszcze Facebook i Instagram. Lajkujcie, obczajajcie, subskrybujcie nasz kanał, żebyście byli na bieżąco. Będzie więcej.